Witajcie! W tym filmie pokażę i dokładnie wytłumaczę, jak poprawnie narysować w perspektywie czołg T-34. W pierwszej części tego filmu przedstawiałem uproszczony sposób narysowania tego czołgu w widoku płaskim z boku, a teraz wykorzystam tę analizę do stworzenia widoku przestrzennego. Ok, jak wspominałem, do tego zadania przyda nam się płaski widok boczny, który opracowałem poprzednio. Link podaję w opisie tego filmu. Będzie nam też potrzebny widok frontowy, który naszkicowałem osobno na podstawie widoków znalezionych w internecie. Z poprzedniego filmu wiem, że widok boczny czołgu zamyka się z grubsza w 3 sklejonych kwadratach z doklejonym dodatkowym paskiem o grubości 1/4 kwadratu. Dlatego najpierw zaczynam od narysowania 3 sześcianów. Konstruowanie kwadratów na płaszczyźnie w perspektywie oraz sześcianów omawiałem w 2 filmach na początku cyklu o perspektywie i ich znajomość będzie bardzo pomocna w tej chwili, dlatego wszystkich, którzy chcą dokładnie zrozumieć, co będzie działo się na moim rysunku, odsyłam do tych właśnie filmów. Linki podaję w opisie. Chciałbym jeszcze dodać, że można oczywiście narysować czołg czy każdy inny obiekt szybciej i prościej, co pokazywałem na kilku poprzednich filmach, ale ten mocno konstrukcyjny sposób umożliwia ustawienie obiektu w dowolnej perspektywie, którą dowolnie i twórczo wymyślamy my. Ten sposób to właściwie tworzenie wybranego przez nas widoku obiektu 3D, a nie odtwórcze przerysowanie zdjęcia. Mam jeszcze pewien pomysł odnośnie innego filmu z instruktarzem, jak narysować czołg, ale o tym więcej pod koniec tego odcinka. Kiedy mam już gotowe 3 sześciany, podstawę jednego z nich dzielę na 4 równe paski i jeden pasek kopiuję. W pasku wprowadzam podziały na 4 równe kwadraty i jeden kwadrat kopiuję w głąb arkusza. W oparciu o doklejone części, dotychczasowy prostopadłościan składający się z 3 sześcianów modyfikuję do prostopadłościanu o wymaganych proporcjach wynikających z widoku bocznego i widoku frontowego. Dla uporządkowania rysunku nazwę teraz pomocnicze płaszczyzny, na których będę pracował. A i D to płaszczyzny zewnętrzne, do których sięgać będzie korpus pojazdu. Płaszczyzna B i utworzona analogicznie do niej płaszczyzna C wyznaczają zarówno grubość gąsienic, jak i szerokość wieży. Zaczynam od narysowania podstawowych podziałów bocznego widoku płaskiego, zgodnie z tym, co tłumaczyłem na poprzednim filmie. Na płaszczyźnie D skupiam się jedynie na właściwym rozplanowaniu gąsienic oraz błotnika. Zwracam uwagę na to, że każda elipsa, która zastępuje koło w widoku płaskim, powinna mieć 2 osie symetrii ułożone pod kątem prostym. Oś krótka powinna układać się na zbiegu perspektywy prostopadłym do płaszczyzny elipsy. Następnie dokładnie takie same podziały wprowadzam na płaszczyźnie C. Łącząc liniami zbieżnymi 2 płaskie obrysy, uzyskuję przestrzenną bryłę gąsienic. Dalszą część widoku bocznego wozu rysuję już na płaszczyźnie C. Następnie każdy punkt zarysu pojazdu z płaszczyzny C przenoszę na symetryczną płaszczyznę B. Podobnie punkty z płaszczyzny D przenoszę na płaszczyznę A. W ten sposób uzyskuję prostą bryłę wyjściową czołgu, 2 gąsienice oraz uproszczony korpus. Bryłę tą mogę teraz zacząć wzbogacać o jej pomniejsze detale. Zaczynam od znalezienia obrysu błotników na płaszczyznach C i D oraz A i B. Jeśli praca wydaje się przemęczona i nadmiar linii konstrukcyjnych zaciera nam ogląd całości, można wszystko przewałkować delikatnie gumką chlebową i wzmocnić jedynie najważniejsze linie.
Aby poszerzyć nieco korpus czołgu i nadać jego bocznym ściankom spadek, wysuwam punkty leżące na styku korpusu i błotników na odległość 2/3 grubości błotnika. Dolne, wysunięte punkty łączę następnie z górnymi, niewysuwanymi punktami. Przednią płytę pancerza wyciągam jeszcze nieco po dotychczasowym skosie do dołu, tak by zakryła oś przedniego koła. Teraz czas na wieżę. Górną płaszczyznę korpusu czołgu dzielę na 4 równe pasy. Z linii bocznych górnej płyty oraz 3 odcinków pomiędzy pasami wyprowadzam pionowe płaszczyzny pomocnicze, oznaczone cyframi od 1 do 5. Narysowany wcześniej płaski widok boczny przodu wieży przenoszę w perspektywie z płaszczyzny 5 na płaszczyzny 2 i 4. Podobnie skos tylnej płaszczyzny wieży, zaznaczony kreską na płaszczyźnie 5, przenoszę na płaszczyzny 2 i 4. Z punktu na płaszczyźnie 5, położonego w okolicach połowy długości wieży, wyprowadzam odcinek lekko nachylony do środka wieży. Analogicznie wyprowadzam symetryczny odcinek z płaszczyzny 1. Następnie łączę ze sobą górne punkty skośnych odcinków oraz analogicznie dolne. Tak utworzone niepełne obrysy góry i spodu wieży łączę nieco wygiętymi liniami z cylindrycznym frontem wieży. Po tym wszystkim pod wieżą dodaję eliptyczny zarys łożyska. Całą konstrukcję osłabię następnie gumką chlebową i wzmacniam linie widoczne, dodając wyoblenie narożników. Na cylindrycznym froncie wieży zaznaczam w połowie jego półkolisty przekrój i z samego środka wyprowadzam podłużną, poziomą oś, na której za pomocą elips zaznaczam kolejne stopnie grubości lufy. Następnie kolejne elipsy łączę obrysem, tworząc lufę. Gąsienicą nadaję grubość za pomocą dodatkowej linii obrysu. Zaczynam też dodawać koła pojazdu, zaznaczając je elipsami. Koła boczne wynikają z już wcześniej opracowanego obrysu gąsienic. W przypadku 5 kół środkowych zaczynam od równomiernego rozplanowania ich środków, a dopiero potem rysuję elipsy. Przechodzę do zaznaczania pomniejszych detali. Za pomocą łączonych ze sobą poziomych elips zaznaczam włazy na wieży i jej drobniejsze elementy. Dodaję detale łoża lufy, wizjer kierowcy i gniazdo karabinu maszynowego. Na spodzie przedniej płyty pancerza dodaję 2 symetryczne uchwyty, a na boku czołgu reflektor, uchwyty i pozostałe drobniejsze detale.
dodaje artykulacji górnej płyty korpusu nieprzysłoniętej przez wieżę oraz boczne i tylne zbiorniki. Za pomocą nieco uginającego się numeru bocznego czołgu sugerują obuś wieży. Tworząc detale w kołach zaczynam najpierw od ogólnego, równego podziału na pomniejsze wycinki, a dopiero później w każdym wrysowuję jego drobniejsze podziały. Podobnie postępuję w przypadku gąsienic. Najpierw na całym ich obwodzie zaznaczam podziały ułożone w równych odstępach, a dopiero potem z każdego odcinka wyprowadzam powtarzalny detal. Cieniowanie rozpoczynam od lewej strony, ponieważ jestem praworęczny i nie chciałbym później rozmazać nadgarstkiem wykończonych fragmentów. Obłość lufy podkreślam ciemniej, akcentując boki i zostawiając jaśniejszy pas w środku, aby poszczególne elementy nie zlewały się ze sobą. Tam, gdzie pozwala na to ciemniejsze otoczenie, zostawiam nieco jaśniejsze linie graniczne detali. Wrażenie obłości wieży da się uzyskać, wzmacniając partie skierowane bardziej ku ziemi i zostawiając jaśniejszy pionowy pas w okolicy środkowego pionowego zagięcia. Oznaczenie czołgu zostawiam jako białe na ciemnym tle. Miejsca, gdzie elementy czołgu stykają się, tworząc wnęki, wzmacniam cieniowaniem, by pogłębić wrażenie zróżnicowanej formy obiektu. Gąsienicę cieniuję najmocniej, zaznaczając najpierw ciemno-szare tło, a następnie prawie czarnymi pasami, różnicując drobniejsze elementy.
W kołach dodają więcej ciemnego cieniowania w miejscach ocienionych przez pasy gąsienic, wzmacniając wrażenie głębi. Najsilniej akcentują cieniowanie frontu pojazdu, by ta część rysunku skupiała najwięcej uwagi. Dalej cieniowanie miękko rozpuszcza, by pozostawić widoczną, równie ciekawą warstwę linearno-konstrukcyjną. Tym, którzy dotrwali do końca tego filmu, gratuluję wytrwałości. To oczywiście nie jedyny sposób na konstrukcyjny rysunek czołgu. Chciałbym jeszcze przedstawić inną, bardziej bezpośrednią metodę, choć też opartą na konstrukcji w perspektywie, z tym, że prostszą. Piszcie w komentarzach zatem, jaki typ czołgu chcielibyście tu jeszcze zobaczyć w ramach dokładniejszego tutorialu. Jeśli jakiś konkretny model będzie przez Was wspominany częściej niż inne, na pewno powstanie o nim film. Zachęcam też do zerknięcia na pozostałe filmy militarno-techniczne na tym kanale. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia.